Czy dojedziemy, to zobaczymy. Tutaj już jest ta szatańska moc 666 koni. Dobra, o, idealnie to zrobiłaś, widzisz? To czuć. Tak naprawdę to musisz go otworzyć i dopiero przytrzymać ten przycisk, bo Jakie będzie spalanie, zużycie energii 23 tonami? Ja nie mam pojęcia. To pokazywał mi Marek, jemu działało, a mi nie działa. No dobra, udało mi się. Nie potrafiłam zrobić tego z kartą, więc zalogowałam się, potwierdziłam maila i 2, to jest W2 Sturo. To jest W2, nie? Dobra. Też mi się udało wyciągnąć ostatecznie. O. Czy teraz się uda? Czy to będzie z sukcesem pierwsze ładowanie? Czekamy na zielone światło. Oby było zielone światło. Airy. Charging mode, please. Ładuje się! Kurczę, sukces! Boże, co za szczęście! Widzicie, patrzcie, ładuje się. Charging details. Show charging details. Zobaczymy jeszcze. Na razie nic jeszcze nie wiemy. No dobrze. Wejdźmy do auta, zobaczmy teraz, co tam się pokazuje, a zobaczmy jeszcze, co tu się pokazuje. O, patrzcie, ładuje się. Jestem z siebie dumna. Udało mi się podłączyć ładowanie. No, to teraz jest miejsce na zdjęcie, co? Chodźcie, robimy zdjęcia teraz. Pierwsze ładowanie ever w trasie z prawdziwą naczepą. Oj, linka celna. Będzie więcej roboty na załadunku. No nic, trudno. Dobra, zobaczmy, ile pokazuje. 55 minut do pełna pokazuje, tak? Dobrze rozumiem? Tak. No to powiem Wam, że tragedii nie ma. 30 minut zajęło mi odpalenie aplikacji. Pewnie się da na kartę, ale no widzicie, ale to w sumie lepiej, bo widzicie, na samą kartę tam było napisane, że ani paragonu, ani faktury. No to w firmie to tak trochę kiepsko, nie? A tak to będzie nam później łatwiej w ogóle podliczyć, jak nam to wszystko wychodzi cenowo. Więc już widziałam tam, że są jakieś abonamenty, że jak się regularnie ładuje i regularnie ma się subskrypcję wykupioną, to ten prąd jest tańszy. Ja wzięłam 0%, bo jazda testowa i na razie raczej się nie zapowiada, żebym znowu jechała elektrykiem, więc patrzcie, 54 minuty. To w sumie tragedii nie ma. Spodziewałam się, że będzie gorzej, a jesteśmy teraz na etapie 63%. Tak to wygląda. Gdybyśmy mieli tą szybszą ładowarkę, gdyby tutaj było 250, no to by było na pewno jeszcze pewnie z 30 minut i tyle by było. Ale że ja byłam sobą, nie chcę mi się odpinać, to widzicie, wolę wycofać i kombinować niż się odpinać i podpinać. Czas teraz na jedzenie. Czemu się nie chce już złożyć? No bo trzeba docisnąć. Tak, o widzisz? A, ty jej nie włączyłaś nawet, ale to dobrze. Nie wstydziła się. To trzeba tak dłużej docisnąć, wiesz? Ciekawe, co ja zrobiłam ze sztućcami, które kupiłam. Ja nie widziałam, żeby tu była taka reklamówka przyniesiona. Nic nie dodałam, bo kupiłaś wszystko. Możliwe, że jednak nie mamy żadnych sztućców. A może jest, a ja nie widziałam. No widzisz? Nie wzięłam. Z auta. No nic, z dwojga złego to jest lepiej mieć jedzenie, a nie mieć sztućców, ale jednak sztućce też by się przydały. Mam takie jedzenie. Dobra, to jest, nie? Już 48 minut. No więc w związku z tym, że niby mamy catering, marszwita i jedzenie, ale nie mamy sztućców, bo zostały nieprzepakowane w osobówce, to mamy domowe KFC, bo na szczęście Agnieszka usmażyła schabowy. Koledzy, jest tutaj ktoś może na radiu? No. Już jesteśmy prawie na miejscu. 55% akumulatorów i to nam daje 250 km zasięgu. No to wiadomo, że prawdziwy test nastąpi, jak doładujemy ładunek. Będzie ciężko. Wtedy zobaczymy, jakie są realne zasięgi. Także będzie jeszcze ładowanie przed terminalem. Słyszycie? Teraz ta cisza jest kojąca po prostu. Na autostradzie szum powietrza sprawia, że mniej więcej jest tak samo jak w takiej ciężarówce spalinowej. Natomiast taka jazda po mieście przy mniejszych prędkościach, tak my teraz sobie jedziemy 30, 40, 50, 60 na godzinę, to jest tak bardzo przyjemnie. Tak otulająco przyjemnie. Aż się miło robi, że jest w końcu cicho. Jest tak delikatnie, tak by się na chmurce płynęło. O, jak cichusieńko. Wow.
Zły stan techniczny wiaduktu na terenie zakładów chemicznych. Ale to którędy mam jechać tam? To nie muszę na lewo przecież. A tam inni też jeżdżą. No to jak mam załadunek tam, na tamtej trasie, no to jak inaczej? Czyli tak, tędy co? I przy piątce jak coś, to ty już nic przy spinaniu nie zapniesz. Nie wiem, czy ta prawa strona tam. Czekaj, bo ja nie jestem pewna. A, okej. I tam jest z prawej strony szlaban, wiesz, gdzie w tym momencie nam kryje. Więc lepiej pójść zobaczyć, niż przywalić. Nie wiem, gdzie powiem ci szczerze, szukać tych lusterków. Szlaban to już jest najważniejsze. O, będzie piątka, okej. Jezu, nie wiem, gdzie patrzeć na te lusterka. Tu jest blisko, czy co? Nie. Gdzie jest ten szlaban? Tam, ale go wiesz, w żadnym punkcie nie mogę znaleźć w lusterku, wiesz? O, tu jest, dobra. Bo cały czas nie mogłam tego pachołka nigdy zobaczyć, wiesz, w żadnym lusterku i tak wiedziałam, że jest blisko i nie mogłam się prostować. I pan, że nie ma. Znaczy są kamery. No są kamery właśnie, ale to tak za pierwszym razem jadę i tego rogu za nic nie wiedziałam. To muszę pani powiedzieć, ciekawe byłoby cofanie, gdyby tylko była rampa pierwsza wolna, a wszystko wejść. No. To znaczy pani na monitorze widzi, tak? Tak, no. Ja pierdolę. Tylko nie wiedziałam, gdzie szukać tego prawego rogu. To właśnie w tych naczepach intermodalnych jest to przewidziane już właśnie, że ładunek jest lekki, ale tak czy inaczej on musi być spięty. No dobra, to cofiemy pod piątkę, wiesz, to uważaj tam. Teraz to tak, no. Bo to tak jeszcze nie ma wyczute. Już zrobimy prosto teraz może. To jest prosto czy nie? Nie jest prosto. No dobra. Udało się cofnąć, ale muszę wam przyznać, że do tych kamer trzeba się przyzwyczaić, bo jak patrzę w te monitory, to nie wiem, kiedy ten zestaw jest prosto. I tu się zdaje, że jest prosto w miarę, ale widzę, że nie jest prosto. Więc to jest coś zdecydowanie, czego się trzeba nauczyć. A tu jeszcze jak cofałam, to z prawej strony miałam dosyć blisko tamten szlaban i ten prawy, nie mogłam w ogóle znaleźć tego prawego rogu w żadnym lusterku. I szukałam, no patrzę, no nigdzie nie ma, no niemożliwe, żeby nie był pokryty. No i w końcu gdzieś tam znalazłam właśnie, musiałam sobie kamerę przyłączyć. Ale to tak wiecie, jak stoi, patrzcie, 4 osoby na placu i każda się patrzy, to trudniej znaleźć odpowiednie lusterko. No ale dobra, patrzcie, że już chcą ładować. Ostatecznie mamy tylko 5 ton ładunku. Słuchajcie, wiadomość jest przewspaniała, albowiem powiedzieli, że tego absolutnie nie tylko, że się nie spina, ale wręcz nie należy spinać. Są to puste pojemniki plastikowe. I to wiecie, taki ładunek bardzo wysoki, prawie że pod dach, na całą szerokość. I tak się upewniałam 5 razy, czy na pewno, bo to na pociąg idzie. Powiedzieli, dobrze, sprawdzimy w instrukcji, bo jak trzeba coś spinać, to my mamy to napisane w instrukcji. Posprawdzali, powiedzieli nein, żadnego spinania, więc ja się kłócić nie będę o dodatkową robotę. Jeżeli klient mówi, że nie życzę sobie, żeby jego ładunek spinać, to przecież to jest klienta ładunek, nie mój. Ojejku, nic takiego dzisiaj nie zrobiłam. Nic specjalnego nie zrobiłam. No naprawdę, po prostu przyjechałam na załadunek. Zrobiłam burdel w aucie jak zwykle pierwszego dnia trasy. I widzicie, ja się zmęczyłam, bo się zestresowałam. Ale zawsze tak jest, że jak się przeciera szlaki, to nieważne, czy się jedzie do nowego kraju, czy się jedzie do jakiegoś nowego miasta, to po prostu człowiek się stresuje. Proszę. Dobra, jedna dla pana, tak? Tak. Dobrze, proszę. Tu jeszcze jest CMR. Tylko tak, ja potrzebuję pieczątkę znaleźć. Znowu nie przygotowałam pieczątki.
Za chwilę już kończymy. Dobrze. Długopis. A, długopis. Ale nie, pani może sobie Nie, dobrze, dobrze. Dobra. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Szybko to idzie. Co? Parkerki. Gdzieś tam może pan widział coś, no. Dlatego tak patrzył, mówię. Widziałem właśnie. Mogło tak być. Dobra, dzięki. Dziękuję. Ech, dobra, jak go odpalić? Jak się odpalało? Tak. Dobrze. I teraz trzymamy go. Było takie... To oznacza, że możemy. Odjechać. Zobaczmy. Styknie czy nie styknie? Chyba nawet się uda zamknąć te drzwi. No dobrze. Tak to wygląda. No dobrze. Mi pasuje. Generalnie jak jeżdżę Volvim, to wiadomo, że 5 ton by w życiu nie spinała, nawet się nie zastanawiała. Natomiast naczepa, która idzie na pociąg, to jest w ogóle naczepa, która jedzie w bardzo dużych drganiach. Trochę jeździłam, nie wiem czy pamiętacie, z Nowary do Freiburga i z Freiburga do Nowary i pamiętam, że jak woziłam czasami jakiś grupaż i pomimo tego, że starałam się te pasy pozakładać sensownie, no chociaż grupaż, wiecie jak to brzmi grupaż, no to później czasami się przyjeżdżało i po prostu wszystko było porozwalane, więc pociąg ma swoje prawa, ale to jest rzeczywiście... Dobrze, tu jest rzeczywiście tak załadowane, że powinno być wszystko dobrze, bez problemu. Towar lekki, zblokowany po bokach, więc no możemy wyjeżdżać. Czy ja się tu wykręcę teraz na prawo? Widzicie, ja nie mam takiego oka do naczepy, bo moim Volvim bym bez problemu, bo się łamie w środku. A teraz spróbujemy się wykręcić na prawo, więc wy tutaj patrzcie, pilnujcie mi tego boku, żebym ja go nie przybrała o barierkę. Jak coś, to krzycz, dobra? Chyba już będzie okej. Sobie tabletkę na gardło, bo coś mi ostatnio cały czas gardło boli. Tak dziwnie. Nie boli? Tak, pieczątkę brałam ze sobą. Jak wrócę do domu, na pewno znajdę. Dobrze, mamy papiery podpisane. I teraz, proszę Państwa, już po prostu jedziemy w kierunku rozładunku. No więc słuchajcie, sytuacja wygląda teraz tak. 52% baterii, które daje nam według wstępnych obliczeń wcześniejszych jazdy na pusto 234 km. Załadowaliśmy 5 ton. Dziękuję. Wywalili nas. Słyszycie to? W tej chwili mam odsuniętą szybę. Fajnie, co? Przy takich małych prędkościach to jest naprawdę takie relaksujące. Troszkę zaświecimy światło, trochę Wam poopowiadam. No więc słuchajcie, w tej chwili mamy 219 do stacji na autostradzie, która ma ładowarkę dla ciężarówek, czyli po prostu kulturalnie całym zestawem wjeżdżamy, ładujemy się finito. Ale mamy zasięgu w tej chwili 234 km i to jest zasięg obliczony na podstawie jazdy na pusto. A myśmy załadowali 5 ton. Strasznie żałuję, że nie mamy chociaż 15 ton załadowanych, bo byśmy zobaczyli, jak będzie wyglądać zasięg. No bo jednak waga też robi swoje, więc jestem mega ciekawa. Natomiast to pewnie się już po prostu będzie może innym razem, albo przy następnej naczepie, bo nie wiem, co tam dostaniemy na powrocie. Może akurat będzie ciężki ładunek. Mam nadzieję, że będzie ciężki ładunek, bo to będzie ciekawe. Natomiast do tej ładowarki 219 km, na zasięgu 233, więc jak człowiek jeździ dieslem, to już wie, w jakiej ciężarówce ile można jeździć na rezerwie. Tutaj no nie wiemy. Co prawda mamy koło ratunkowe, że tak powiem, ale trochę strach jednak gdzieś tam, żeby się rozładować, więc jeszcze się po drodze doładujemy. Jest po drodze
Widziałam chyba 2 punkty, gdzie możemy się doładowywać, więc będziemy jeszcze coś tam kombinować. A póki co, no to zapraszam. Tu jest wasze miejsce. Siadajcie. Patrz, widzisz gdzieś oznaczenie? Na aplikacji jest, a tutaj nie widać. Tu jest EW, nie? Na prawo. Jaka jest na to szansa, że my tu sięgniemy? Chyba nie ma, ale dookoła. No nic, spróbujemy tak. Kurczę, no. Tak to zbudowali głównie. Trzeba się będzie spinać. Wygląda, że już spadło do 36 i wygląda na to, że z tej temperatury wietrze to ciężko to wygląda. No niestety mamy 3 stopnie, temperatura spadła i mamy wiatr prosto po prostu w twarz. No i co to oznacza? Tylko i wyłącznie oczywiście zwiększone spalanie, czyli zwiększony pobór mocy. I mamy tutaj ładowarkę i mamy jeszcze drugą za ileś tam kilometrów, za jakieś 100 kilometrów. Tu widzę, że ta tendencja wzrasta. Już nam brakuje 40 kilometrów do tej dużej stacji, więc niestety musimy się ładować, ale żeby się naładować, to co z tego, że jest ładowarka dla osobówek, ale jest tak zbudowana, że tak zlokalizowana, że ciężarówka tam w życiu nie podjedzie. Musimy się odpiąć. Niestety, to sobie zahamujemy naczepy. Już ją tak stawiamy. No, tu się otwiera. Ach, tutaj. Dobrze, a to się otwierało tak, tak? Dobra. Otworzymy sobie kable. Tu już skończone. Nogi sobie puścimy. Ohoho. A, tu się jeszcze podniesiemy za chwilkę, uwaga. Ale to tu jest siodło. Się otworzyło, czy nie? Dobra, teraz jest otworzone. Jeszcze troszkę się podniesiemy do góry. Słuchajcie, o pilot. Teraz tak do góry całość. Dobrze, czepił się pilot. Człowiek zapomniał, kto się na czepy odpina. Dobra, chodźcie, jeszcze sobie ten hamulec zaciągniemy. Dobra, jest zahamowana. Odjeżdżamy. Ja sobie tak stanęłam, żeby się tu nikomu nie chciało stanąć, tak mi podjechał bus, no widzieliście? Jeszcze drzwi potwierał. No dobra, jakoś się zmieszczę.
Do tej pory to tak, żeby się zatankować, to tylko Volkswagen. A tak to nigdy nie musiałam, bo Volkswagen też samochód specjalny, niestety, ale pamiętacie, nieraz trzeba się na gabarytach wypinać, żeby się móc zatankować. Czyli stajemy tu. No dobrze, czyli znowu idziemy powtórzyć. Ładujemy się. Zobaczymy, czy nam się tutaj uda. Dobra, z kartą. Bo generalnie próbowałam się zalogować jeszcze w sobotę i niestety, ale mail weryfikacyjny nie chciał przyjść. Przyszedł dopiero po kilku godzinach. Próbowałam jeszcze na drugiego maila dzisiaj robić i ten mail dalej niestety nie przychodzi weryfikacyjny, więc jakiś jest ten problem. Patrzę jeszcze raz. No niestety chyba nie ma nic, więc będziemy musiały próbować kartą zapłacić. Problematyczne jest to ładowanie. Dobra, idziemy na pole, ładujemy się. Spróbujemy przynajmniej. My chcemy tą CCS combo. I teraz tak, zbliż kartę. Nie wiem, czy dobrze stanęłam, czy nie. Czy nam to styknie? Nie wiem, czy styknie. Ok, może się okazać, że to też dalej nie styknie, nawet w sumie i tak. Dobra, muszę się przestawić. Uruchom aplikację lub ten, ale ja nie mam aplikacji, nie da się zalogować. Wybierz odpowiednio ładuj aplikacji, no. To jest tak, że ten dopiero. Czy on teraz to zrobi? Dobrze. Czy on teraz będzie chciał może na przykład? Ale nie działa. Stopa. Ja się ładuje. Czyli co? No nic, zostawimy i idziemy się zapytać na stację, ale ważniejsze, że się świeci zielone. To jest zielone, prawda? Czy... Jest takie zielone-pomarańczowe. Idę zobaczyć do auta. Niby daltonistką nie jestem, ale... Brak ładowania. Brak ładowania. Złącze do ładowania pojazdu zostało podłączone, ale brak ładowania. Czyli jednak pomarańczowe. Dobra, to się pójdę zapytać, wiesz? Dobry wieczór. Można korzystać z ładowarki tej elektrycznej, jak się nie ma aplikacji? Polska to jest jeszcze mało gotowa na to. Infolinia. 801. Witamy w Orlen. Prosimy o wybranie tematu rozmowy. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wybierz 4. Epil. Łączę z konsultantem. Przepraszamy, wszyscy nasi konsultanci są zajęci. Prosimy poczekać na połączenie z konsultantem. W terenie stacji paliw, Tak. to może Pani podejść do okienka i kupić kupon na ładowanie samochodu jednorazowe. I chcę z kuponem skontaktować się z nami ponownie i my uruchomimy ładowanie z poziomu kuponu. Bo pani w sumie powiedziała, że ona nawet nie wie, jakie kupony. Ona coś mówiła, ale powiedziała, że nie wie jak to wprowadzić. Czy ja muszę kupić kupon, ale jak ja na przykład, bo ja też szczerze powiedziawszy pierwszy raz będę ładować i ja nie wiem na jaki kupon, ja ciężarówkę chcę naładować. Więc jeżeli ja na przykład, nie wiem, kupię za 200 zł, a wykorzystam ze 100, to co będzie z tym zwrotem? Znaczy, ma Pani kupon na przykład DC20, czyli 20 kW szybkiego ładowania za 57 zł około, jeżeli dobrze pamiętam. To jest jednorazowy kupon, czyli na przykład załóżmy, że kupi Pani 2 kupony 40 kW i my Pani uruchomimy te 40, jeżeli nadal Pani braknie, będzie Pani mogła dokupić. Okej, czyli jak po prostu zrobię jedna za dużo, to też nie ma zwrotu, tak? Znaczy nie, bo to są jednorazowe. Okej. A czy pan ma w ogóle może szansę pomóc w tej rejestracji? Jakoś sprawdzić tego maila, wypuszować jakiegoś jeszcze innego maila aktywacyjnego? Mogę prosić adres mailowy, to sprawdzam. Dobrze. Będziemy próbować włączyć. Udało się zalogować, zarejestrować w końcu drugiego maila. Teraz przyszło od razu.
ale na starego maila nie przyszło cały czas, natomiast się udało, dodałam kartę i zobaczymy, bo jak próbuję inicjować, to wychodzi mi cały czas karta, wyskakuje, a nie wiem, czy nie trzeba po prostu pierwsze podłączyć, więc zobaczymy. Podpiąć. Dobra, i może teraz. Czyli za pierwszym razem to nic nie jest łatwe. Nawet załadowanie. Widzicie, nawet w tej sytuacji nad mi nie chce ta działać. Ładowarka. Make sure your vehicle is plugged in. No to jest plugged in. Co? Retry. Czemu retry? No, czy to coś trzeba nacisnąć, czy jak? Nawiązywanie komunikacji z pojazdem. Ładuje się! Ładuje się! Ładuje się! O Boże. Tak? Jest? Dobrze? Charging started. Dobrze. I płacimy ile teraz? 2,80 złotego za kilowatogodzinę. Patrzcie, za pierwszym razem trudne jest nawet łączenie wtyczki do gniazdka. No po prostu nie było to jakiś rocket science. Jak się człowiek raz nauczy, to po prostu już wie. Ale czy za pierwszym razem było to trudne? No było to trudne, no. Tak się ciężko zarejestrować, no kurde. Jestem sama zła na siebie. Trochę nam los nie sprzyja, a trochę sprzyja. Słuchajcie, z takich rzeczy to po pierwsze sprawdźmy w ogóle, ile to będziemy się dzisiaj ładować. Teraz pokazuje pozostały czas 2,22. Ale zeszło nam już do 36%, 126 km. Nie wiem, jak w ogóle czego się spodziewać. Natomiast obawiam się, że jest tak mocny wiatr czołowy i jest na tyle zimno, że chyba jednak trzeba się nastawić na to, żeby tak z godzinę tutaj posiedzieć i poładować, żeby nie było, że później znowu się będziemy odpinać, bo warunki pogodowe są takie, że nam po prostu będzie żreć ten prąd. Więc no co, idziemy coś zjeść albo się napić, bo mamy jedzenie w lodówce, ale zimne. Chodźcie, idziemy. Zapraszam Cię na herbatę, Panie Kabrzysko. No dobra, mija godzina ładowania. Ile mamy? 60% na 211 km. Do celu mamy tego ile? 170. No to za mało jeszcze. Jeszcze ładujemy, tylko tak. Bo jest tak, że podobno, zresztą na poprzedniej tej stacji, jak ona się nazywała? Greenway było tak, że jak się stało powyżej 60 minut pod ładowarką, to się naliczała dodatkowa opłata 40 groszy i na Orlenie podobno jest tak samo, więc musimy się rozłączyć i wtedy jeszcze raz połączyć, żeby nie płacić ekstra 40 groszy. Dobrze, czyli odłączamy. Procesuje się. Boże, jakie zimno. Mam nadzieję, że nam tam nie zablokują naczepy. Tak, jest charging time fee after 60 minut, jest 40 groszy za minutę. Dobrze. Czy nam się uda teraz to uruchomić jeszcze raz? W sumie to nie wiem, czy się ładuje, czy nie. Czy to jest pomarańczowy, czy to jest taki jest niby zielony, ale też pomarańczowy według mnie. Chyba się nie ładuje. A teraz w ogóle się nic się nie daje z tym robić, wiesz? Naciskam, ale się nic nie dzieje. Popatrz, widzisz? Gdzie tu? No. Nie mam pojęcia, co jest. Czy muszę znowu aplikację usunąć? Nic się nie dzieje. A zobacz tam, czy się ładuje, czy nie. Może na radiu. Brak ładowania. Nie wiem, co robić. No więc niestety, ale teraz ta nasza aplikacja wygląda o tak. Widzicie? Ta ikonka jest taka ciemna, a wszystkie dookoła są takie, widzicie, zielone. Więc nie do końca rozumiem, co się stało. Usunęłam aplikację, jeszcze raz się zalegowałam. No i tylko takie coś wychodzi, nie? Ja nie wiem, czy po prostu więcej się już nie mogę ładować, czy jak. No ale wychodzi na to, że się po prostu nie da. Więc chyba po prostu musimy się tylko podpiąć i jechać. Mamy 40 km zapasu. To nie jest dużo, ale może jak wjedziemy na dwójkę, może będzie wiatr w inną stronę wiał. Może się uda po prostu, no nie wiem. Tam po drodze mamy też jeszcze jedną opcję, ale tam znowu się trzeba wypinać, więc wiecie, mało pozytywne generalnie. Dobra, idę tam zamknąć klapki i jedziemy się podpinać. Jeszcze raz, może ja coś nie docisnęłam, to też jest możliwe, nie? Wiecie, jak człowiek... To jest tak. To jest niżej, ale to nie chce być niżej, no. Nie wiem, czy coś jeszcze można zrobić inaczej.
Nie wiem, co się stało z tym. Czy w ogóle jest jakiś taki limit, że oni po godzinę i tyle i nie możesz więcej? Nie mam pojęcia, dziwne. Poświeć nam na siodło, czy się na pewno zamknęło? Jest okej. Dobra, daj tutaj nogi w górę. Dobra. To bardzo zimno. Co to? No. No dobrze, poziomujemy i powinno być już okej, gotowe do jazdy. Jadymy. Dobra, tu się poziomujemy. Poziomuje się czy nie? Aha, bo dopiero idzie kompresor, dobra, idzie ciśnienie. No tutaj mamy, widzisz, to w ogóle nie słychać, dlatego takie dziwne. No ciekawe, czy dojedziemy na tym, czy nie. No, jest 3 stopnie, więc powiem wam szczerze, że jest zimno strasznie. No ale to Marek mówił na Volvo, że dla tych ciężarówek nie ma nic gorszego niż właśnie wiatr i deszcz. Szybciej podnoszą zużycie energii niż mróz, to jest ciekawe też. Widzicie, cały czas na granatowo ta ładowarka. Bardzo dziwne. Dobra. Już się tak zrobiło, to więc teraz. No, ja to lubię na wysokim pułapie jeździć. Dobrze. No dobrze. No to dobra, jedziemy. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.